Czy Chopin mógł się mylić? Wszak wybrał tę wyspę, by rozkoszować się lazurową wodą, widokami, które zapierają dech oraz wspaniałą piaskową architekturą. Zaproponujemy jeszcze przepiękną jaskinię, pyszne jedzenie i niezwykłe drogi wytyczone przez osły. Majorka w zachodniej części Morza Śródziemnego jest największą z hiszpańskich wysp. Na jej południu odnajdziesz najpiękniejsze zatoki i rajskie plaże. I to od nich zaczniemy, bo tego w Polsce nie mamy. Jesteśmy w Parku Naturalnym Mondrago. Właśnie to jest to, na co się czekało na tej Majorce, czyli lazurowe wybrzeże. Piękny turkus i piękne plaże. Od parkingu można przejść się ścieżkami edukacyjnymi, by poobcować z unikalną florą oraz z dogodnych punktów widokowych podziwiać, jak przeszywająca wzrok turkusowa woda wdziera się w głąb lądu. Takie plaże i ciepła woda jesienią przemawiają do nas i kuszą bardzo mocno. Nie ma to jak popływać w październiku, za to właśnie kocham basen Morza Śródziemnego. Nawet zimą temperatury tutaj oscylują średnio w okolicach 13-15 stopni Celsjusza, a rocznie przez około 300 dni świeci tu słoneczko. Jak plaża, to mamy swoiste kopy. Tutaj się sprzedaje owoce, co fajniejsze. My kupiliśmy sobie mango, pan nam nawet obrał. Słyszycie go może? Z Morzem Śródziemnym od razu kojarzą się takie obrazki jak za moimi plecami, czyli piękna lazurowa woda i ładne plaże. Od razu skojarzenia z Maltą, tam też odwiedziliśmy miejsce, gdzie były dwie piękne plaże i skaliste wybrzeże wokół. Ale leżakowanie na plaży całymi dniami nie leży w naszej naturze. Przed kolejnymi atrakcjami skosztujemy tutejszego specjału. Siedzimy sobie w knajpce pięknej w miejscowości nad zatoczką, jakich tutaj wiele. Przede mną pamboli, czyli chleb z oliwą w dosłownym znaczeniu. To tradycyjna przekąska majorkańska, tak naprawdę pochodzi już od starożytności. Tutaj wersja właśnie typowa dla tego regionu z kiełbasą z sobrasada. Wajdemozy nie mogliśmy pominąć na naszym szlaku na Majorce. A dlaczego? Bo tutaj jest polski akcent. Tutaj mieszkał w latach 30. XIX wieku przez parę miesięcy Chopin ze swoją miłością Georges Sand. Wyobrażałam sobie ten związek jako wielką miłość romantyczną, która zaczęła się w Paryżu, ale okazuje się, że związek był dość mocno burzliwy. Kobieta była starsza, miała swoje dzieci, nie do końca się przez to dogadywali, a o tym wszystkim opowiada m.in. film Chopin – Pragnienie miłości, w którym w tę rolę wcielili się Stenka i Adamczyk. Polecamy. Boże, jak tu pięknie! A takie mieli tutaj cudowne widoki. Miało to przyspieszyć leczenie jego choroby, z którą zmagał się wiele lat. Niestety trafili akurat na deszczową zimę i nie poszło tak pięknie, jak miało. Nie byli tu też bardzo miło widziani. W tamtych czasach ich nieformalny związek oburzał mieszkańców. A mieszkali właśnie tutaj, w celi klasztornej. Przepiękne miejsce klimatyczne, choć cela brzmi dość specyficznie, a to jest jego pianino, na którym zresztą skomponował wiele dzieł, m.in. preludium zwane Deszczowym, które notabene jego partnerka uznała za straszne. Jeszcze jedna ciekawostka. Prapradziadkiem Georges był polski król, August II Mocny, choć z nieformalnej linii. Miasteczko nie jest duże, ale bardzo klimatyczne, więc warto się tutaj wybrać na spacer. Urzekają piaskowe domy, przyozdobione jak zresztą na całej Majorce, zielonymi okiennicami oraz donicami z pięknym kwieciem. W Wajdemozie urodziła się jedyna święta Majorki, to święta Katalina Thomas. Została kanonizowana w 1935 roku i na wielu tabliczkach tutaj widać napis, żeby modliła się za nas i właśnie jedna z takich tabliczek tutaj jest widoczna. Miejscowość położona jest na północy wyspy, gdzie rozciąga się pasmo Sierra de Tramontana.
Z doświadczenia wiemy, że śródziemnomorskie górskie miasteczka mają niezwykły urok. U stóp potężnych gór położone jest miasteczko Fornalutr, chyba tak się to mówi. Niesamowicie piękne, przez wielu uznawane za najśliczniejsze miasteczko na całej Majorce. Jesteśmy skłonni się z tym zgodzić. Ma olbrzymi urok, przypomina nam nieco Groźnego Jana z Chorwacji. Początkowo miałam problem z zapamiętaniem jego nazwy, ale skojarzyłam z Groźnym Janem i tym sposobem nazwy Groźny Jan nie zapomnę pewno do końca życia. W Fornalutr, bo tak jednak powinno się to wymawiać, klimat jest również niezwykły. W swej zabudowie jest bardzo podobne do Wajdemozy, ale tutaj zagęszczenie malarskich wręcz zaułków jest większe. Właściciel naszego noclegu uznał, że to najpiękniejsze małe miasteczko na całej wyspie i zbyt często jest przez turystów pomijane. Ci częściej wybierają sąsiednią miejscowość. Soje to słynne miasteczko, bardzo tłoczne i sporo tutaj turystów. Nie dziwić się, to tutaj jeździ ten słynny zabytkowy tramwaj z XX wieku, który kursuje co 15 minut i zabiera turystów w fajną przejażdżkę retro do portu. Ale tak szczerze mówiąc, jak zobaczyłam tą budowlę za mną, to ona zdecydowanie bardziej mnie oczarowała. Obecna świątynia Świętego Bartłomieja wyrosła na gotyckiej i urzeka modernistyczną fasadą, zaprojektowaną przez ucznia Gaudiego. Stoi ona na głównym placu Konstytucji, po którym stukają koła zabytkowych tramwajów. Nie zdecydowaliśmy się na przejażdżkę, bo w ten dzień zaplanowaliśmy jeszcze inne czarowne miejsca. Wspominałam o tramwaju, ale tutaj jeździ też pociąg. Czerwona błyskawica jeździ do stolicy i dawniej woził cytrusy, bo właśnie to miejsce słynie z pomarańczy. I ja właśnie taki sok piję. Po krótkim spacerze po mieście To jest barra. Mega chrupiąca skórka. Miam, miam. wróciliśmy do auta, bo jeszcze sporo przed nami. I to niezwykle malowniczą drogą MA10. Przecina ona góry na północy, oferując fantastyczne widoki. Mimo że bardzo kręta, jest też bezpieczna. Nawierzchnia jest równa, a krawędzie zabezpieczone. Trzeba uważać na rowerzystów, których tutaj jest bardzo dużo. Warto zatrzymać się na licznych punktach widokowych. Tak też nieraz zrobiliśmy. Za mną w tej chwili widzicie najwyższy szczyt Majorki i całych Balearów. To Puig Major, mierzy ponad 1400 metrów. Nie będziemy na niego wchodzić, ale miło popatrzeć. Tak naprawdę naszym celem było to jeziorko. Zatrzymaliśmy się w trasie, żeby zobaczyć ciekawe widoki, a przypadkowo trafiliśmy na takie miłe towarzystwo. Widok swobodnie pasących się osłów to nie taka rzadkość na wyspie. A nawiązując do osiołków, ta droga, którą teraz jechaliśmy przez góry, piękna, ale i zarazem trudna, była wytyczana przez człowieka, który właśnie posiłkował się pomocą osiołków. Podobno one zawsze intuicyjnie znajdują najłatwiejszą drogę do pokonania przez dany teren. A poruszamy się samochodem, jak widzicie, fajną bryczką Polo. Mamy ją z wypożyczalni Fast24. Polecamy Wam gorąco, bo jest prowadzona przez Polaków, dlatego łatwo się dogadać. My już załatwiliśmy sobie ją wcześniej przez internet. Odbieraliśmy samochodzik pod lotniska i będzie nam cały czas towarzyszył przez te wszystkie 4 czy tam 5 dni i później przed samym odlotem oddamy. Także bardzo wygodnie i fajnie rozwiązane. A dojechaliśmy właśnie na północny kraniec wyspy do przylądka Formentor. Z miejsca Mirador Escolomer roztaczają się piękne widoki na wysokie klify przylądka. Zorganizowano tu około 300-metrową ścieżkę. Wielu uważa, z czym się zgadzamy, że horyzonty są tu wspanialsze niż na samym krańcu przylądka, który zresztą zaraz pokażemy. Wróciliśmy tu też na zachód słońca. Szkoda tylko, że ta chmura poskąpiła nam trochę wspaniałej złotej luny. Najbardziej wysunięty na północ punkt został przyozdobiony wysoką budowlą.
Jesteśmy pod latarnią, widok stąd jest efektowny, ale tak naprawdę to dojazd tutaj był spektakularny. Droga jest naprawdę niesamowita, stała się trochę bardziej wąska. Tutaj na sam koniec nie zawsze można dojechać, jest trochę na odwrót niż zwykle to bywa, bo to w sezonie turystycznym ta droga jest zamknięta, wtedy dojeżdża się tutaj autobusem, a teraz właściwie chyba od wczoraj jest otwarta i każdy turysta może tu przyjechać i tłum jest niezły. Piękno tego miejsca najlepiej ukazują ujęcia z drona. Szkoda tylko, że nie można tego zobaczyć na własne oczy. Choć oczywiście nie chcemy umniejszać piękna tego miejsca, bo jest tu bardzo magicznie. Te wznoszące się pionowo skały nad taflą morza robią ogromne wrażenie. Pewno już mnie dobrze znacie i wiecie, że chętnie wniknęłabym do środka ziemi. Na szczęście Majorka oferuje i taką atrakcję. O matko, jak tu jest cudownie. Wiedziałam, że to będzie jedna z piękniejszych jaskiń, które widziałam. I faktycznie teraz już to mogę potwierdzić. Jest prześliczna, przeogromna, nacieki bombowe. To jaskinia Drach, czyli Smocza. Nacieki jaskiniowe są niesamowite, ogromne i bardzo liczne. Nic dziwnego, tutaj rosną one wiele szybciej niż w polskich jaskiniach. Trasa prowadzi przez około 1200 metrów do kulminacyjnego punktu. Niecodzienną atrakcją są podziemne jeziora, które mienią się błękitną barwą, co wygląda wręcz nieziemsko. A wśród nich jedno z największych na świecie o długości ponad 110 metrów i szerokości 30. Wyobraźcie sobie, że jesteście głęboko pod ziemią, w jaskini. Światła nagle gasną, siedzimy w amfiteatrze z tłumem praktycznie turystów. Jest całkowicie ciemno i nagle na jeziorze daleko wyłania nam się oświetlona łódeczka, w której siedzi 4 grajków i grają. Coś fantastycznego. Przepływają koło nas, opływają dookoła jezioro, wracają, zatrzymują się i dają nam około 10-minutowy koncert muzyki klasycznej. Przeżycie fantastyczne, ciarki na plecach. Nie można wtedy wykonywać zdjęć ani filmów. Rozumiem, bo chodzi o te emocje, chodzi o to, żeby nikt nikomu nie przeszkadzał i żeby tylko po prostu przeżywać to w swoim sercu. Polecam Wam. Jak również wizytę w Alcudi. Swego czasu Majorką rządzili Rzymianie, a to jedyny ślad tego, jaki udało nam się dotąd zobaczyć. To starożytne miasteczko Poyentia w dzisiejszej Alcudii. Miasto kultywuje swoją starożytną świetność, kiedy przez 5 wieków władali nad wyspą Rzymianie. Można podziwiać dzielnicę mieszkalną, forum oraz teatr, ponoć najmniejszy w Hiszpanii. Ruiny, choć to głównie fundamenty, robią duże wrażenie. Rozłożone są na sporym terenie, co świadczy o wielkości tej osady. A mówimy tu o czasach przełomu naszej i wcześniejszej ery. Bilet upoważnia też do wstępu do niewielkiego muzeum z eksponatami pochodzenia antycznego, które mieści się obok okazałej świątyni obecnego miasta. Niebywałą wręcz atrakcją Alcudii są średniowieczne mury miejskie, okalające Stare Miasto. Co prawda nie zachowały się w całości, ale prezentują się znakomicie. Nazwa miasta pochodzi z arabskiego. Arabowie panowali nad wyspą również przez 5 wieków. Gdy ich wyparto, utworzono te wspaniałe obwarowania, by chronić północną część wyspy. Co, wchodzimy po drabinie? Dziś chronią one wspaniałe i klimatyczne uliczki oraz bardzo piękny ratusz. Warto tu przysiąść na chwilkę w jednej z przyjemnych restauracji, tym bardziej, że kawa z ciastem kosztowała nas tylko 5,5 euro. To bardzo niewiele jak na tak wyborne miejsce. Alcudia słynie też ze wspaniałych plaż. To najszersze plaże, jakie widzieliśmy na Majorce, a woda w zatoce ma przepiękny kolor. Rozciągają się do sąsiedniej miejscowości i mają łącznie 10 kilometrów.
Nie wiem, czy słyszeliście, ale w tym roku ze względu na zbyt dużą ilość turystów mieszkańcy Majorki protestowali przeciwko temu, zamykali plaże. Trochę się temu nie dziwię, jest październik, a turystów wszędzie, gdzie przyjedziemy, jest bardzo wielu, więc mogę to zrozumieć, że jest to dla nich jak najbardziej męczące, a poza tym pojawia się tutaj jeszcze dodatkowy problem. Otóż od lat plaże na Majorce są coraz mniejsze, po prostu giną. Niedługo mogą w ogóle zginąć z mapy Majorki, a to byłaby niepowetowana strata. Dzieje się to m.in. dlatego, że morze zabiera te plaże, a one są ograniczone betonowymi promenadami i natura nie może sobie z tym sama poradzić. Doskonale to zjawisko widać na plaży w głównym mieście wyspy. Stolica Majorki nazywa się Palma, więc dużo palm. Na jej zwiedzanie przeznaczcie cały dzień, a zacząć możecie od wspaniałej katedry La Seu, wyrastającej ponad zatoką. Jej korzenie sięgają XIII wieku, a jej budowa trwała blisko 400 lat. Wcześniej w tym miejscu stały świątynie islamska oraz rzymska. Katedra w Palmie na Majorce jest naprawdę nie byle jaka. To trzecia nawa pod względem wysokości na świecie. Wstęp kosztuje 10 euro, ale można tu spędzić, no żartując, cały dzień, ale naprawdę jest wybitna i jest tutaj co podziwiać. W połowie bodajże XIX wieku została zniszczona w wyniku trzęsienia ziemi. W odbudowie uczestniczył Antonio Gaudí. On wpadł na pomysł ogromnego baldachimu nad ołtarzem, który ma symbolizować koronę cierniową. Ponad nim do środka wpuszcza światło ogromna gotycka rozeta, zwana gotyckim okiem. Pięknych dzieł sztuki jest tu bardzo dużo. Na własne oczy trzeba zobaczyć wspaniałości, które powstawały przez setki lat istnienia tej najważniejszej świątyni na wyspie. A wiecie, że w przeszłości Majorka była królestwem niezależnym. Miała 4 władców. Łatwo zapamiętać, bo to 3 Jakubów i 1 Sancho, który dzieli Jakuba II od III. By podkreślić swoją niezależność od hiszpańskich władców, wzniesiono na wzgórzu nieco w oddaleniu od centrum Palmy niezwykłą budowlę. Za mną wspaniały zamek Belver, królewski, powstał na początku XIV wieku za czasów władcy Jakuba II. To jedyny okrągły zamek w całej Hiszpanii i jeden z nielicznych gotyckich w Europie. Tak sobie myślimy, że może dlatego okrągły, żeby królowa nie robiła nic pokątnie. Z wewnętrznego dziedzińca zamek wydaje się być niczym koloseum. Jego mury kryją ciekawe wystawy przybliżające czasy panowania królów oraz historię miasta i Balearów, czyli grupy wysp, z których największą jest właśnie Majorka. Zamek to niezwykle ciekawy zabytek, który warto zwiedzić. A czy wiecie, że Belver, czyli nazwa zamku, oznacza z katalońskiego piękny widok? Właśnie tutaj najlepiej się to sprawdza. Jak już o tym wspomniałam, to dodamy, że Majorka jest dwujęzyczna. Obok hiszpańskiego językiem urzędowym jest tu właśnie kataloński. Stąd niemal wszystkie napisy są przedstawione w 2 wersjach. Palma to duże miasto, więc nie sposób jej zwiedzić bez przerwy, a więc mamy właśnie małą, króciutką, miłą przerwę w kawiarni, a właściwie w pijalni czekolady, która ma XVII-wieczne korzenie. Nazywa się coś związanego z Joanną, nie pomnę. Ja mam ensaimade, to jest też tutaj taki specjał majorkański. Ciacho, które może być same bez nadzienia albo z różnymi nadzieniami. Ja akurat mam jesienne nadzienie, bo taka pora roku nam się zbliża. Dyniowy dżem, gorąca czekolada, no bo w końcu pijalnia czekolady, a Łukasz sobie wziął kawę i migdałowe lody, z których też to miejsce słynie i generalnie cała Majorka słynie z migdałów. Czekolada jest bardzo dobra, ale lody są dla mnie trochę dziwne, tak jakby po prostu zmrożone kawałki migdałów. Pamiętacie, jak wspomniałam o Antonio Gaudí? Twórczość tego secesyjnego architekta była źródłem inspiracji dla innych architektów.
którzy w Palmie stworzyli niezwykłe budynki. Są one rozsypane po stolicy, dlatego polecamy nasz blog, na którym znajdziecie mapkę z zaznaczonymi atrakcjami. Z drugiej strony, spacerując ulicami, z pewnością wpadną one Ci w oko, bo trudno przejść obok nich bez emocji. Największy plac Major nie zrobił na nas bardzo pozytywnego wrażenia. Choć duży, to zabudowa bardzo monotonna, przez co niespecjalnie ciekawa. Bardziej przypadł nam do gustu o wiele mniejszy plac przy budynku ratusza. Budowla też jest niesamowita. Zdobi ją piękny zegar oraz misterny okap dachu. A i wnętrze robi wrażenie. Obok starego ratusza i niedaleko kościoła świętej Eulalii, notabene śliczne imię, wyrasta stare drzewo, ma 800 lat, to drzewo oliwne, jego obwód to 7 metrów. Chciałam się przytulić, ale niestety jest ogrodzone. Niedaleko stąd do pomnika Chopina, bo i w Palmie o nim pamiętają. Warto zaglądać w otwarte podwórka. Niektóre z domów to piękne wille stworzone na włoski wzór. A gdy się zmęczysz, możesz przysiąść w ogródkach na dobre hiszpańskie jedzenie. No i mamy wreszcie tą oczekiwaną paellę. Wzięliśmy sobie zmiksowaną, czyli wszystko w jednym. Do tego mamy tapasy mięsne, słynna hiszpańska przekąska, zresztą paella też jak najbardziej. Do tego sangria, czyli napój winny z owocami, też jak najbardziej hiszpański. Wszystko w temacie. Na pożegnanie się z Majorką pokażemy niezwykle urokliwą zatoczkę. Cala del Moro to ostatnia plaża dzisiejszego dnia. Cala to po prostu zatoczka, a tych zatoczek jest tutaj mnóstwo. Wszystkie odznaczają się piękną lazurową wodą. Teraz co prawda już tutaj nie ma słoneczka, ale gwarantuję, że jest naprawdę z góry prześlicznie była lazurowa, tak jak lubię. Jest to jeden z ostatnich rajów Majorki, tak twierdzi fundacja nią się opiekująca. I nie sposób się nie zgodzić, bo to niebiański kawałek ziemi. Piasek drobniutki, woda cieplutka, a widoki prześliczne. Warto też pospacerować na przeciwległe klify i stamtąd obserwować cudowny zachód słońca. Każdemu polecamy taki reset. Przypominamy o łapce w górę i subskrypcji. I serdecznie Was pozdrawiamy.